Dzień dobry, witamy po przerwie wakacyjnej na naszym vlogu AI w Przemyśle. Dzisiaj występujemy w składzie Łukasz Śladewski i Konrad Wojda. Czołem. Jest po wakacjach, także pomyśleliśmy sobie, że nagramy taki odcinek lżejszy. Odcinek na temat tego, czy wdrażając algorytm sztucznej inteligencji w przemyśle, można przy okazji zwiedzić trochę świata. To jak, Łukasz, można? Tak. Też nie ukrywam, że podczas tworzenia planu na nasze odcinki to był jeden z pierwszych pomysłów na odcinek, bo jest to jeden z fajniejszych aspektów naszej pracy. Rzeczywiście ten przemysł jest wszędzie, szczególnie właśnie najczęściej odwiedzany przeze mnie, czyli ta energetyka jest wszędzie i projekty są praktycznie na całym świecie i po zachodniej półkuli, i po wschodniej półkuli, i po północnej, i po południowej. Nie? Tak jest. Od ilu lat już tak latasz po tym świecie? Tak, tutaj współpracujemy razem od 15, więc tak jakbym powiedział, że od 12 lat co roku gdzieś jakiś fajny, egzotyczny kierunek jest obierany, to na pewno od 12 lat regularnie. Tak. Ja już prawie 20, jakieś 19 lat ten świat z TT tutaj sobie zwiedzamy. Tak. No i właśnie, chcieliśmy dzisiaj się z Wami podzielić naszymi wrażeniami z podróży, ale także dać poczuć pewien smaczek związany ze specyfiką takiej pracy. To znaczy, często myśli się o data scientystach, że siedzą sobie, prawda, w biurze i klepią modele. Analizują kod. Tak, rysują sobie wykresy. I potem to idzie do szuflady. Nie? Tak, no nie. A tu rzeczywiście taka praca z wdrażaniem tych układów, tych algorytmów sztucznej inteligencji w przemyśle wymaga spotkań z klientami na miejscu. Wymaga zobaczenia instalacji, porozmawiania z technikami na miejscu, z ludźmi, którzy się opiekują tymi urządzeniami, którzy wiedzą, gdzie są problemy, którzy wiedzą, gdzie można szukać oszczędności. Przestrzeni do działania, tak. Tak naprawdę nasze algorytmy mają koniec końców pomóc. Z jednej strony pomóc ułatwić życie, z drugiej strony pomóc osiągnąć pewne cele, czy to techniczne, czy ekonomiczne. No i taki wyjazd na obiekt, gdzie mamy to wdrożyć, zainstalować, weryfikuje, czy ta sztuczna inteligencja rzeczywiście realizuje swoje zadanie u tego klienta na tym obiekcie. To jest najlepsza weryfikacja na żywym obiekcie. Nie? Tak, kiedyś jeszcze dawno przed pandemią nie było, prawda, tak popularne robić takich telekonferencji na Teamsie, na innych platformach, ale nadal, pomimo tego, że można już teraz spotkać się zdalnie, to takie próby porozmawiania właśnie gdzieś z ludźmi w Azji, w Stanach, na Bliskim Wschodzie zdalnie są bardzo ciężkie. Najczęściej prowadzą, powiem szczerze, prowadzą na manowce, to znaczy trudno faktycznie ustalić, co jest do zrobienia, gdzie są problemy. Tak. Wszystko często jest super, a dopiero dookoła. Tak, takie dookoła, bez konkretów. Dopiero spotkanie się twarzą w twarz i taka rozmowa jak inżynier z inżynierem otwiera tak naprawdę pole do eksploracji, gdzie są problemy, jak je rozwiązać, na co zwrócić uwagę. Same nawet pytania, które zadajemy często właśnie takim inżynierom, wynikają z tego, co udało nam się ustalić podczas pierwszej wizyty i pierwszego obejrzenia procesu. Często już zaglądając w dane żywe, w dane historyczne, możemy zadać kilka pytań, które mogą nas nakierować na pewne cele i pewne ustalenia, które potem możemy skonfrontować z inżynierami na obiekcie, a ostatecznie gdzieś ukierunkować nasze działania związane z konfiguracją tej sztucznej inteligencji. No ale dookoła sztucznej inteligencji obiecaliśmy wszystkim, że to będzie ten vlog podróżniczy, więc może byśmy tak przeszli do tego smaczku. Który to Twój ulubiony? Nie? To ja może to jeszcze, żeby już zamknąć ten temat, powiedzmy, dlaczego w ogóle jeździmy.
Tak. to jest jeszcze, bo potem gdzie jeździmy, co tam robimy, to za chwilkę, Tak. ale dlaczego jeździmy, to jest też po to, aby wzbudzić zaufanie. Wielokrotnie na naszych odcinkach mówiliśmy, że to jest bardzo ważne. Wdrażając te algorytmy sztucznej inteligencji, które wpływają jeszcze na proces, sterują urządzeniami, musimy wręcz wzbudzić zaufanie Tak. kadry technicznej obiektu. Także taki przekaz pierwszy, z którym chcemy Was zostawić po tym odcinku, to jest to, że jeżeli planujecie karierę data scientystów właśnie w tych takich zastosowaniach przemysłowych, to musicie się liczyć z relatywnie częstymi wyjazdami gdzieś tam, czy to w Polsce, czy na świecie, częstszymi niż powiedzmy w innych branżach. Ale czy to jest takie złe? Czy to jest to, że musimy jeździć, to jest rzeczywiście jakaś kara? No właśnie, Łukasz, jakie są Twoje odczucia? Nie. Jak najdalej jest mi do tego poglądu. Pierwsze wyjazdy to oczywiście była forma ciekawości i nagrody. Nie? Oczywiście gdybyś mi powiedział na początku mojej pracy, że tak dobrze poznam Azję, Daleki Wschód, Chiny, Koreę, Tajwan, Azję Południową. tak, południową, no to bym nie uwierzył. Nie? Gdybyś mi powiedział że będzie tyle wyjazdów i będzie można poznać tyle super osób, tylu inżynierów, tyle osób dookoła projektu, no to brałbym tą w ciemno, nie? A jak było u Ciebie? Jak z Twoim podejściem przy pierwszych wyjazdach? No ja pamiętam, że zaczynałem jeszcze w czasach, kiedy trudno było, prawda, wyzwaniem było odłożyć sobie na wynajem mieszkania, na to, żeby jako tako się ogarnąć. Człowiek w ogóle nie myślał o wyjazdach zagranicznych, więc tak naprawdę wyjazd do Stanów, gdzie dostawało się swój samochód służbowy, można było po tych Stanach jeździć, czy wyjazd gdzieś do Azji, tak, do Korei, do Japonii, na Tajwan, no to była bardzo duża przygoda dla mnie. Tak. Nie, to w ogóle było super. I tak, jeżeli mnie się pytasz, czy to jest jakaś kara, też bym powiedział, że te wyjazdy, też bym powiedział, że to jest ogromny plus, a może inaczej, to był ogromny plus, w szczególności na początku kariery, kiedy jeszcze człowiek nie miał dzieci, takich obowiązków rodzinnych, powiedzmy, żeby trzeba iść do szkoły, dziennej, tam na jakieś zajęcia. Teraz jest to trochę trudniejsze, nadal jest to fajne, prawda, ale rzeczywiście trochę trudniejsze, no bo to jest kosztem niestety rodziny, ale mi się wydaje, że to, nie jesteśmy marynarzami, my tam nie jeździmy na 2 lata, powiedzmy, gdzieś tam na projekt, to jest wyjazd na tydzień, 2, 3, 4, raczej mówimy tam do 2 miesięcy, tak, ale to jest wyjazd, bliżej najczęściej na jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie, więc da się to zawsze jakoś tak ogarnąć logistycznie po stronie rodziny, a też bardzo takie wyjazdy wzbogacają. Ja wychodzę z założenia, że to właśnie jak poznajemy świat, jak to nas wzbogaca, no to tego nic nam nie zabierze. To zostanie z nami. Ja uzupełnię to, co powiedziałeś o to, że żeby móc poznać siebie lepiej i poznać swoją pozycję tutaj w Polsce, w kraju, w Warszawie, trzeba pojechać do różnych miejsc, na przykład do Chin, do Szanghaju, do Korei, do Seulu, żeby móc spojrzeć na siebie z innej perspektywy i umiejscowić się w tym świecie, bo może się okazać, że faktycznie Polska to nie jest centrum świata. Ale tak, a z drugiej strony często jak już wracam do tej Polski, mówię, a to jednak fajnie jest. Tak. Chociaż I to też jest, mi się podoba gdzie indziej, prawda? Ale jestem lepiej w stanie poczuć tę tęsknotę, tak, że ja po na przykład 3 miesiącach w Chinach, był taki wyjazd, musiał być. Po 3 miesiącach w Chinach, jak jechałem pociągiem z Tobą nawet do Krakowa, to po prostu przez szybę się patrzyłem, jakie te pola, jakie te lasy są piękne nasze polskie. I za każdym razem, kiedy wracam z dalekiej podróży, z dalekiej Azji, to jestem taki zadowolony, taki szczęśliwy, że mogę zobaczyć swoje ulice, swoje miasto. To też jest nowe takie uczucie, którego nie poznasz, dopóki daleko nie pojedziesz. Tydzień temu wróciłem z Kataru, tam 3 tygodnie byłem na projekcie, to rzeczywiście w drodze z lotniska każde drzewo oglądałem. Tak. Kolory tych liści, prawda, to jednak jest...
No, czy w Stanach, jak byłem też po 6 tygodniach w Illinois, musiałem pojechać do Chicago, do polskiej dzielnicy, zjeść schabowego gołąbki w restauracji. No. Tak, ale no, bo znowu mówimy o tych minusach, ale to jest w zasadzie, to się rzeczywiście już przy takich dłuższych wyjazdach Tak. to wchodzi ta tęsknota, ale te pierwsze takie 2 tygodnie to jest takie zachłyśnięcie się często nowym światem i co wydaje mi się też fajne jest w takich naszych podróżach, czym one się różnią od, powiedzmy od podróży z biurem podróży, tak? To główna różnica jest taka, że z konieczności niejako, ale no to też jest plus, wchodzimy głębiej w te lokalne relacje, w tą lokalną kulturę. To nie jest to, że oglądamy ten świat niejako z zewnątrz. Wchodzimy za panem albo panią z parasolką i widzimy, tu jest zamek, trochę jak w tej Co nam ta pani reklamie. powie, to wiemy Tak. i wierzymy, jak jest. Tak, tu wchodzimy w interakcję z lokalsami. Pracujemy od 8 do 16 Tak. razem z nimi, jemy razem z nimi, gdzie wspólnie pracujemy, bo najczęściej jak wyjeżdżamy za granicę, to towarzyszy nam lokalny inżynier, który się gdzieś tam, który współpracuje z nami. Nie? No i ten jest czasami 1, czasami 2, czasami 3. Każdy z nich ma swoją pracę do wykonania, my również mamy swoją pracę do wykonania, ale razem z hotelu przyjeżdżamy na przykład jednym samochodem do elektrowni i wykonujemy tam pracę. Razem wracamy z tej elektrowni, w międzyczasie musimy pozałatwiać te nasze obowiązki, czyli można powiedzieć trochę z nimi razem pracujemy w tej firmie, nie? Czyli trochę na chwilę się przeprowadzamy, żeby tam popracować, na chwilę się przeprowadzamy, żeby tam z nimi zjeść, zamieszkać w pewnym hotelu. Ja na przykład ostatnio w Korei, jak byłem w te wakacje, to mieszkałem w mini kawalerce wynajętej przez naszego kontrahenta. To nie był hotel, nie miałem tam śniadania, nie miałem tam obiadów i kolacji, nie miałem tam pralni, nie? Więc wszystko dookoła musiałem załatwić samodzielnie. To było super, nie? Także poznajemy tę kulturę bardzo dobrze, bo przebywamy z tymi osobami bardzo długo. Jemy śniadanie, obiad i kolację. W pracy również No, często pracujemy. spędzamy czas po pracy, dlatego że Ale to też jest jeżeli- niedziela, kiedy można się przejść na spacer i to jest bardzo głębokie poznanie pewnej kultury, że można z tymi osobami, że poświęcony czas też często buduje relacje. Ja na przykład do tej pory z moimi kolegami z Chin, oni wysyłają mi życzenia na święta wielkanocne i na święta Bożego Narodzenia, ja im wysyłam życzenia na Nowy Rok. I nie jest to 1 albo 2, jest ich tam 5, nie? Tak. Więc podobnie mam z kolegami z Korei. Teraz jak byłem właśnie na Filipinach, też bardzo mocno się zakolegowałem z inżynierami z elektrowni. No i z jednej strony oni widzę, że chcą współpracować, ponieważ potrzebują jakiegoś tam wsparcia i tak dalej, ale z drugiej strony są bardzo życzliwi, chętnie. Sami są ciekawi, sami jak są my jesteśmy ciekawi. ich ciekawi, Tak. to oni są ciekawi nas. Ci koledzy właśnie z Filipin się pytali, jak u nas wygląda takie życie codzienne. Na przykład, że my mamy 26 dni urlopu, to dla nich jest wow, nie? Że ojejku, bo oni mają 15, nie? To, że na przykład jedno z większych zaskoczeń dla nich, takie, że okraszone zostało to słowem amazing, było to, jak powiedziałem, że u nas, gdy święto wypada w sobotę, to pracodawca musi Ci oddać dzień wolny w ciągu tygodnia. I właśnie tak stwierdził, to nasz kraj jest super. To my mamy super, nie? Że mamy tak, że jesteśmy tak dobrze zaopiekowani przez nasze państwo, nie? Tak. No właśnie, to są takie relacje, tak? Ale one też często wynikają z tego, że no nawet mówię, jakieś popołudnia, wieczory spędza się razem, no bo jeżeli gdzieś jedziemy do jakiegoś zakładu przemysłowego oddalonego od głównych aglomeracji miejskich, to siedzimy sobie tak czasami pośrodku niczego, w jakiejś mniejszej, no nie to w mniejszej miejscowości, większej wiosce, mniejszej miejscowości i wspólnie ją odkrywamy właśnie z naszymi tutaj kolegami już lokalsami, którzy i tak jak gdyby muszą siedzieć w tym hotelu, więc idą gdzieś z nami. No i w ten sposób odkrywamy zupełnie inny świat, niż gdybyśmy pojechali na zwiedzanie i prawda, robili top 10 atrakcji z przewodnika.
zupełnie inaczej. No? Co jedzą lokalsi, jak jedzą lokalsi, tak? Jak żyją, jak mają mieszkania, jakiej wielkości, jakimi jeżdżą samochodami. Czyli chodzimy do restauracji Tak. bez angielskiego menu. Bez angielskiego menu. Dokładnie. Nasi Często zapraszają nas ludzie Tak. właśnie do swoich domów, bywa, że zapraszają, tak? Czy jakieś tam U jednego kolegi w Chinach wiedzą, że jest u nas taka tradycja, kultura wynikająca z religii, że nowe dziecko ma chrzestnego. I jeden kolega właśnie z Chin poprosił mnie, żebym był takim artificial, sztucznym chrzestnym dla jego syna. Teraz jak ten syn jest trochę starszy, już rozumie, jak mu pokazuje mnie na zdjęciu, to ten syn jest bardzo taki zadowolony i dumny z tego, że zachodni człowiek jest w jakiś tam sposób z nim związany, nie? A na pierwszy prezent kapitalistycznie dałem mu $100. Spoko. Więc to jest takie przyjemne. Ale Konrad, jaka podróż dla Ciebie była tak jakby najbardziej, do którego kraju i z czym związana, z jakim projektem była dla Ciebie najfajniejsza, najistotniejsza, najbardziej ją wspominasz? Może nie to, że najmilej, ale jakby najbardziej się utrwaliła w Twojej głowie. No takie najciekawsze dwa w sumie wyjazdy, to były też z początku kariery. To jest taka elektrownia w stanie Illinois, duża elektrownia węglowa w Stanach Zjednoczonych i też wyjazd do Korei Południowej, gdzie w sumie tam w ciągu 4 wyjazdów spędziłem 3 miesiące. W sumie w Stanach też około łącznie tam na 3-4 wyjazdy i tak 4 miesiące. No i poznałem rzeczywiście tam fantastycznych ludzi. No to się pamięta, tych ludzi, prawda? tak. Przykład. Siedzimy sobie właśnie w elektrowni w Stanach Zjednoczonych i przychodzi kolega i mówi, że od 3 dni cała elektrownia szuka mnie, bo wiedzą, że przyjechał tutaj człowiek z Europy, a ktoś niechcący w konkursie radiowym wygrał bilet na F1, to chyba był 2007 rok. Niedawno po tym, jak tam F1 odstawiło cyrk w Stanach, bo tylko z powodu tam problemów z oponami, tylko 3 zespoły na to, że w Indianapolis pojechały i no, wystawiły do wiatru tych kibiców, więc Stany Zjednoczone były obrażone wtedy na F1, a ja byłem cały podjarany, bo to Kubica miał jechać, nie? Tam co prawda miał wypadek wcześniej w Kanadzie, ale znaleźli mnie, tak po łańcuszku znaleźli mnie i rzeczywiście z kolegą automatykiem pojechaliśmy sobie do Indianapolis na słynny tor wyścigowy. No i rzeczywiście Formuła 1, ale widać, że chcieli, starali się. Tak samo w tej elektrowni kiedyś sobie siedzę, piękne zapachy, naprawdę, po całym control roomie cudowne zapachy i co się okazało, raz w miesiącu jest taki człowiek, który przywozi dziczyznę, no bo oni cały czas tam potrącają w drodze do pracy, czy to jakiegoś tam właśnie bażanta i jelenia, tak, to jest standard. I sypie żużla z kotła, robi grilla z tą dziczyzną, różne przetwory i wszystkim właśnie w elektrowni roznosił. No i też właśnie zaprosił ten inny kolega, zaprosił mnie też do domu, zobaczymy jak sobie żyją właśnie na takiej trochę pośrodku właśnie niczego. No takie naprawdę przyjemne. W tej Korei Południowej to też bardzo dużo zwiedziliśmy, sobie jeździliśmy Jedzenie. z kolegą. A jedzenie to w ogóle tam jest wspaniałe. Bo mieszkaliśmy ta elektrownia była na 3. wyspie od lądu i w weekendy przyjeżdżał tam wszyscy z Seulu przyjeżdżali tam jeść. My w weekendy wyjeżdżaliśmy do Seulu i innych miast, ale w tygodniu to było tam masę restauracji i takich lokalnych, gdzie tu pole właśnie jakiś tam farmer miał ten i od razu restauracje. Przepyszne jedzenie. A tak jak Ty mówisz, że mieszkałeś w Korei w kawalerce, to tutaj mieszkaliśmy w Love Motelu. Dlatego, że do najbliższego hotelu to było daleko, a ten Love Motel domyślnie wynajmowany na godziny, my akurat na 4 tygodnie. Naprawdę fajnie wyposażony, bardzo przyjemne miejsce, bardzo miły właściciel, także też pozdrawiam z właścicielem, on zresztą bywał później w Polsce. Także takie historie. Tak. A jak u Ciebie? Który wyjazd był najfajniejszy? No, też jeden z takich pierwszych, poważniejszych wyjazdów, gdzie musiałem samodzielnie sobie radzić, to był wyjazd do Chin. Nie? Tam w sumie wziąć wszystkie moje wyjazdy, nie wiem, pewnie było ich z 7, to tak ze 12 miesięcy by się zebrało. Raz, że trudny projekt, dwa, że kilka wątków tam
było w tym projekcie. No ale właśnie, poznałem tego kolegę, u którego jestem chrzestnym jego syna. Poznałem mnóstwo kolegów właśnie z Chin, pracujących jako naukowcy właśnie w branży energetycznej. Oczywiście jedzenie i oczywiście zwiedzanie całej kultury chińskiej. Uwielbiam i mam tak od zawsze, że jadąc gdzieś na wyjazd, uwielbiam patrzeć, jak lokalni ludzie żyją. Nie lubię pojechać do dużego miasta, gdzie są szklane budynki i pomiędzy nimi przechodzić się pijąc Starbucksa i tak dalej, nie? Cała kultura picia herbaty, którą do tej pory piję i ciągle mam Muszę powiedzieć, że Łukasz tak. zaszczepił we mnie to zamiłowanie do herbata herbaty. zielona, herbata czarna, herbata inna, biała. Wyobraź sobie, że dla mojej mamy też kiedyś kupiłem herbatę, jedną z lepszych białych herbat. To koszt tej herbaty liczył się w tysiącach złotych. Więc jakby u nich kultura picia herbaty, kultura tej chińskiej, tradycyjnej medycyny. Pojechałem właśnie... Ale zapytam, a kto Ci pokazał tą kulturę picia herbaty? Nie trzeba było mi pokazywać, tam wszyscy piją herbatę, tam Ale wszyscy widzisz, chodzą ja byłem z kubkiem. 4 tygodnie w Chinach. No. I okej, wiedziałem, Chiny, herbata, ale nikt tego, idziesz do restauracji, sobie coś weźmiesz, ale nikt to nie jest to, że ktoś mi to pokazał, zaciągnął do sklepu, kazał spróbować, nie? A to jest, rozumiem, że po prostu też koledzy, tak? Wszyscy W koledzy zakładzie, tak. noszą ze sobą kubek, mają tam wsypane ziarenka herbaty i idą na spotkanie, czy siedzą przy biurku. Każdy ma ze sobą kubek ze swoją ulubioną herbatą. Idziesz do sklepu kupić herbatę, to nawet w najmniejszym sklepie ten sprzedawca tej herbaty, jak jeszcze zobaczy, że z innego kraju, z dalekiego kraju, to w ogóle zaczyna całą celebrację. Pojechaliśmy z kolegami na uniwersytet w Pekinie, spotkać się z kilkoma profesorami w celem właśnie współpracy. To pierwsze, co się zaczyna takie spotkanie, to profesor zaprasza Cię do swojego stoliczka, który stoi obok, gdzie ma wszystkie przybory do parzenia herbaty i rozmawiamy o niczym, popijając tę herbatę i po tej celebracji idziemy rozmawiać o interesach, nie? Oczywiście cała kultura, nie? Terracotta Warriors, czyli te żołnierze, figurki żołnierzy całej armii, gdzie każdy z nich wygląda zupełnie inaczej, gdzie każdy ma swoją pozycję. Jest to coś wspaniałego. W okolicy też tam urodził się ojciec obecnego prezydenta Chin, gdzie jak pojechaliśmy zwiedzać to miejsce, i zrobiłem sobie zdjęcie właśnie będąc w tym miejscu, to jak potem dalej będąc w Chinach, spotykając inne osoby, jak pokazywałem to zdjęcie, to wow, nie? Że coś takiego super, nie? No to Chiny są dla mnie... Czy w ogóle ludzie doceniają to, że jesteś ciekawy ich kraju? Tak. Wtedy się naprawdę otwierają, chcą pokazać. Tak. To jest zupełnie co innego niż powiedzmy ludzie, którym płacisz, nie wiem, przewodnikom, tak, żeby o tym opowiadali. Tak. Tu jest taki czasami tryska z nich entuzjazm, że tu Cię za rękę pociągną, zobacz to, zobacz tamto, chodź na weekend gdzieś pojedziemy. Tak, żeśmy To się jest zakumplowali super, z kolegami, z którymi żeśmy razem pracowali, że oni oczywiście uczyli mnie chińskiego, na przykład tam w Chinach, nie? No i mieliśmy ze sobą bardzo dobre relacje, wszyscy mniej więcej w tym samym wieku byliśmy, więc mieliśmy wspólny przelot. No i uczyli mnie czasami tego chińskiego i czasami mówili mi, żebym w hotelu na przykład się odezwał w jakiś sposób, nie? A potem się wszyscy śmiali, nie? Leżeli i się śmiali, bo ja powiedziałem coś, co mnie nauczyli, nie? I to było takie śmieszne dla wszystkich Chińczyków, nie? Także to była super sprawa, no ale drugi taki wyjazd to też muszę powtórzyć za Tobą, Korea, nie? Raz, że ci ludzie są tacy po prostu jesteśmy uśmiechnięci. fanami nie? Korei z Łukaszem tak, tutaj, bo... jedzenie, nie? Wyjazd do elektrowni, te małe restauracje, gdzie czasami w niektórych się siedzi po turecku.
Bardzo dużo, wszystkie elektrownie, większość elektrowni jest na wybrzeżach, więc Tak. to całe jedzenie seafood jest bardzo, bardzo popularne. Nie? Zgodzisz się, że tak, że oni mają bardzo zbliżoną do polskiej mentalność? To jest taka Mentalność, tak. Polska Azji? Tak. Trochę tak, otoczona przez przyjaciół z dwóch stron, tak. którzy tam No i też- zaczepiali w dawnych Tak, czasach i niedawnych też. I ostatnie właśnie wydarzenia, gdzieś tam takie globalne, pokazują, że oni też mocno monitorują, co się dzieje w Polsce. Wiedzą, jakie my mamy w Europie na przykład problemy z bronią, z uzbrojeniem, nie? I wiedzą też, że Polska bardzo blisko współpracuje z Koreą i my wiemy, że Polska bardzo blisko współpracuje z Koreą i że jest pomiędzy nami takie połączenie jakby wspólnej historii, bycia w potrzasku geopolitycznym. No i bardzo mocno się skupiają na swojej pracy, będąc... Ciężko pracują, a w sumie Tak. też Polacy ciężko Tak, pracują. i tak. też jak wypoczywamy, to idziemy sobie. No to też się bardzo umiemy podobne, pobawić i odpocząć. bardzo, No dokładnie, tak. oni też. No, Tak. dokładnie. Super. Że oni nas lubią, przynajmniej tak jak ja bywałem tam jeszcze trochę wcześniej, już po Mistrzostwach Świata, to strasznie nas lubili, bo za każdym razem oni się mówią, where are you from? Mówię, Poland. Polando! Tak. Korea Polando 2-0! To był pierwszy mecz, jaki wygrali na jakiś taki nie o pietruszkę, tylko właśnie na szczeblu międzynarodowym o coś. No. To pierwszy raz wygrali z nami. Uważam, że dla promocji Polski w Korei, polska kadra w piłkę nożnej zrobiła naprawdę maksimum, co mogła. Od tej pory jesteśmy ich przyjaciele. Tak. Ale też jakby, jeżeli ktoś się mnie pyta obecnie, teraz, dzisiaj, wczoraj, za tydzień, jak spędziłeś wakacje, te wakacje, jak powiem, że w Korei i na Filipinach i w Ustce, to mówię, że miałeś bardzo, bardzo bogate wakacje. Ja faktycznie Korea i Filipiny w tym roku odwiedziłem i to za jednym razem, czyli z Filipin poleciałem do Korei. No super, dwa różne kraje, można powiedzieć, Azja, Daleki Wschód, ale dwa różne kraje. No i super. Człowiek tak przyjeżdża taki bogatszy, nie? Że tak więcej wie na temat danego kraju, był tam, dotknął tego. Nie? Dokładnie. No to, no. Ja wyjeżdżając na przykład do Chin, opakowany tymi wszystkimi informacjami przed wyjazdem, że w Chinach się dzieje tak, że jest taki ustrój, a nie inny, byłem tak przekonany, że może będzie bardziej szaro, nie? A jak ja byłem w Chinach, to mi się wydawało, że jest wszędzie szaro. A tylko, że przekraczy granicę z Hongkongiem i nagle zieleń eksploduje. Tak. A to ja miałem przynajmniej ja wtedy wsiadłem na lotnisku w Warszawie, wysiadłem na lotnisku w Szanghaju. Jak zobaczyłem lotnisko w Szanghaju i jak zobaczyłem infrastrukturę dookoła lotniska w Szanghaju, to stwierdziłem, że nasze lotnisko w Warszawie jest takim bardziej lokalnym może. No tak. Nie, tak, no tam w Szanghaju nie byłem, ale to jest inny świat. No. Tak. Nie, Hongkong to jest też w ogóle całkowicie inna. Dla mnie najlepszym miastem, miejscem, najfajniejszym, najbardziej ciekawym, najbardziej różnorodnym jest właśnie Hongkong. Nie? Jak pierwszy raz poleciałem do Hongkongu. Najbardziej takie europejskie miasto w sumie, tych Macao, Hongkong, to on jednak zachowuje trochę. Pierwszego dnia zrobiłem ponad 25 km, chodząc po prostu tylko po tym mieście, jedząc tam, patrząc jak ludzie żyją na ten Victoria's Peak. Wszedłem właśnie sobie piechotą, nie wjechałem tym tramwajem. Nie? Potem schodziłem też na pieszo, patrząc dookoła, jak to wszystko wygląda. No super, coś wspaniałego. I jak na nasze warunki pełno milionerów, więc samochody totalnie, nie? Koszt nieruchomości, w ogóle kosmiczny kosmos. tam jest, tak. No słuchajcie, jednym słowem co? Polecamy generalnie pracę jako data scientiści w przemyśle właśnie. Bo oprócz tego, że można realizować ciekawe projekty, to można zwiedzić świat, zobaczyć niesamowite miejsca i poznać Wzbogacić się fantastycznych kulturowo. ludzi.
Tak. A jednocześnie właśnie zobaczyć, jak inni podchodzą do spraw, złapać doświadczenia od innych osób, poczuć się kulturowo, potem będziemy wiedzieć, jak zrobić interesy, jak zrobić projekt No z właśnie, bo nie, Chińczykami, ważnej rzeczy jak nie zrobić poruszyliśmy. projekt Jest z Koreańczykami. ten cały culture shock w biznesie, Tak. prawda? To trzeba się nauczyć, tak? Jak prowadzić biznes w Azji, żeby nie stracić twarzy. Tak. Tak, 6 jakby- tygodni w Chinach to jest zupełnie inne moje 6 tygodni w Indiach, zupełnie inne 6 tygodni w Korei czy w Stanach, nie? Tak, Więc tak. o tym nie wspomnieliśmy, a to jest tak jakby druga, Kolejna równie ważna duża warstwa, tak. warstwa tego, co tam można zobaczyć i jakie osoby można spotkać. Także Ale to możesz na kolejnego Na kolejny. vloga w takim razie. Tak jest. Także dzięki i do Dzięki. usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.